Absolut 5G. Pierwsze na świecie kosze wędkarskie z anteną 5G, dzięki której będziecie mogli odbierać sygnał internetu w każdym miejscu na świecie. Dobrze było? 5G, nowa liga, nowy poziom gry. Każdy detal dopracowany, nie ma miejsca na gdyby. Wszystko pod ręką, wszystko tam gdzie chcę. Kiedy siadam na stanowisku, reszta goni mnie. Ja już swój wybrałem, a wy, jeśli się zastanawiacie, zostańcie z nami do końca. Absolut 5G. Nowe kosze Preston Innovations. Topowe wykonanie, bardzo przystępna cena. Bardzo serdecznie zapraszam na prezentację. Absolut 5G to nowa kolekcja koszy Prestona. W tej kolekcji znajdziecie 4 modele. Absolut 5G Station to jest model, na którym siedzę, czyli kosz typu Station oparty na ramie. Kolejny model Absolut 5G 360 Station to jest kosz tak jak ten oparty na ramię, natomiast zamiast takiego tradycyjnego siedziska ma siedzisko obrotowe. Stąd nazwa 360. Trzeci model to Absolut 5G. Najprostszy model w kolekcji, oparty na ramię H, bardzo wygodny w transporcie. Czwartym modelem jest Absolut 5G 360, czyli kosz bardzo podobnej konstrukcji do tego, tylko zamiast siedziska tego typu ma siedzisko obrotowe. Podsumowując, wszystkie modele, które w nazwie mają 360, są wyposażone w bardzo wygodny obrotowy fotel, o którym wspomnę jeszcze później. Wszystkie kosze Absolut 5G wykorzystują nogi o średnicy 36 mm, zakończone w górnej części gwintem. Ten gwint jest zabezpieczony wkręcaną zaślepką. Wewnętrzna noga, bo to są nogi teleskopowe, wewnętrzna noga ma średnicę 32 mm. Nogi są przytrzymywane w bardzo mocnych kostkach, które mają bardzo wygodne pokrętła i te pokrętła można ustawiać pod dowolnym kątem w zależności od tego, jak wygląda sytuacja na brzegu. Nieraz jesteśmy zmuszeni, bo nie wiem, na brzegu jest jakiś kamień, patyk, pieniek i ustawienie kostki mocującej nogę ma znaczenie. Najczęściej pewnie będziemy wykorzystywać tą kostkę ułożoną wzdłuż konstrukcji kosza, bo wtedy zajmuje najmniej miejsca. Na pewno wszyscy będą też tak te kostki składać na czas transportu, bo wtedy wiadomo, każdy centymetr podczas pakowania się liczy. Wszystkie kosze mają wysuwany bardzo wygodny podnóżek, który ma blokadę tylko z jednej strony, więc bardzo wygodnie go się składa i rozkłada. Jeżeli ktoś chciałby go zdemontować na przykład do mycia albo na czas transportu, nie ma najmniejszego problemu, wystarczy go po prostu wysunąć, odpiąć blokadę i wysunąć. Robi się to dosłownie w sekundę. Kosz 5G Station jest oparty na bardzo stabilnej, wygodnej ramie. Do ramy mocuje się głęboką szufladę wysuwaną z boku oraz siedzisko, które jest wyposażone w dwie boczne szuflady. Wygląda to tak, że cała szerokość pod siedziskiem jest wykorzystana na szufladę, czyli połowa wysuwa się na prawą stronę, druga połowa wysuwa się na lewą stronę. Szuflady mają prawie pełny wysuw, są zamontowane na takich, można powiedzieć, prowadnicach. Mają konstrukcję plastikową, ale są bardzo stabilne, bardzo mocne i zapinają się takimi zatrzaskami magnetycznymi maglock. Kasety w łatwy sposób można odpiąć od ramy i cała konstrukcja wtedy jest bardzo wygodna do mycia na myjni, karczerem. Jak kto woli, można wiadro wody na to wylać. Całość zwieńcza bardzo wygodne, żelowe siedzisko, na którym można spędzić na rybach długie godziny i nie boli kręgosłup. W przedniej części jest specjalny uchwyt dla łowiących na tyczkę, żeby w tym uchwycie umieścić dolnik wędziska. W dolnej części ramy, tuż nad złożonym podnóżkiem, znajduje się specjalna siatka, perforowana taca, na której w czasie łowienia można umieścić zapasową zanętę, koszyczki lub jakikolwiek sprzęt, który chcemy mieć pod ręką, a dzięki temu, że jest perforowana, bardzo łatwo można ją umyć i woda tam nie zostaje, tylko w naturalny sposób ścieka z tej tacy. Na wyposażeniu tego kosza jest także płytka kaseta z pokrywą i tą płytką kasetę
w sposób bardzo intuicyjny umieszcza się właśnie wewnątrz ramy. Do kasety montuje się specjalne nóżki. W tacce pod siedziskiem są właśnie wgłębienia na te nóżki magnetyczne i wystarczy tylko wsunąć mniej więcej w te otwory nóżki i magnesy załatwiają sprawę i trzymają całą kasetę. Z wyjęciem tej kasety z pokrywą też nie ma problemu, bo magnesy na tyle dobrze trzymają, że podczas transportu kaseta nam nie wypada, natomiast gdy chcemy ją wyjąć, to w bardzo łatwy sposób możemy to zrobić. W zestawie znajduje się także wyściełany, bardzo wygodny i elegancki pasek na ramię o regulowanej długości. Pasek oczywiście można odpiąć od siedziska. Kosz Absolut 5G jest oparty na ramie H. To jest podstawowa różnica, jeśli chodzi o te dwa kosze. I w dolnej części jest wyposażony w bardzo głęboką szufladę wysuwaną z boku. Ta szuflada jest dzielona na pół. Szuflada jest na tyle głęboka, że myślę, że zmieści nawet nieduże kołowrotki, termos z kawą. Tego typu przedmioty nawet można schować do tej szuflady. Do tego elementu za pomocą zapięć maglock montuje się siedzisko i to jest dokładnie takie samo siedzisko, jakie jest na wyposażeniu kosza Absolut 5G Station, czyli siedzisko bardzo wygodne, żelowe siedzisko, które ma dwie szuflady, po prawej jedną i po lewej drugą płytką szufladę. Podobnie jak w koszu Absolut 5G Station, model 5G jest wyposażony w wysuwany podnóżek, który w bardzo łatwy sposób można zdemontować na czas transportu lub do mycia. Również ten model jest wyposażony w bardzo wygodny, miękki, regulowany pasek na ramię do przenoszenia, który można odpiąć. Oprócz tych koszy, które wymieniłem, tych 4 modeli, do kupienia są elementy, które można wykorzystać do rozbudowy tych koszy. To jest dodatkowe obrotowe siedzisko, jeżeli ktoś kupił kosz bez tego obrotowego siedziska, aby chciał mieć obrotowe siedzisko, więc można takie siedzisko kupić. Ono jest obrotowe 360, czyli można się na nim kręcić dookoła. Ma składane oparcie, bardzo wygodne, wyściełane siedzisko oraz oparcie, a w dolnej części, w tej części, gdzie jest mocowane do ramy za pomocą zamków maglock, znajdują się właściwie dwie płytkie szuflady wysuwane na prawą i na lewą stronę. Oprócz tego do kupienia są kasety, tradycyjnie otwierane kasety na zestawy, płytka i głęboka, płytka i głęboka szuflada, a także taki element, taka ramka podnosząca wysokość szuflady bądź siedziska. A także taki drobny element dla wędkarzy, którzy chcieliby zabezpieczyć siedzisko na czas transportu, specjalny pokrowiec na siedzisko. Podsumowując, podstawowa różnica między koszem 5G Station a 5G to jest górna część, czyli rama. 5G Station jest oparty na tradycyjnej, solidnej ramie, natomiast 5G wykorzystuje tak zwaną ramę H i ma w dolnej części bardzo głęboką szufladę wysuwaną z boku. Jak widzicie, ten mój kosz troszkę już się różni kolorem od tego kosza, który mam z boku, czyli kosza 5G. Ten jest nowy, wyjęty z kartonu, a ten mój już był ładnych kilka razy na rybach, więc mam swoje pierwsze przemyślenia po użytkowaniu tego kosza i chciałbym się z Wami podzielić tymi spostrzeżeniami. Kosz na mnie zrobił bardzo duże wrażenie. Jeżeli pomyślę sobie o właściwościach tego kosza, o wykonaniu tego kosza, o tym, jak się sprawuje i dodam do tego cenę za ten kosz, to dla mnie te kosze to będzie hit sprzedaży. Myślę, że wielu wędkarzy doceni zalety tego kosza, które pokrótce chciałbym Wam przybliżyć. Wysuwany podnóżek z jednej strony, to jest nowość w koszach Prestona, bo do tej pory podnóżek, żeby wysunąć, trzeba było zwolnić blokadę z dwóch stron. Tutaj wystarczy zwolnić blokadę z jednej strony, więc to jest pozytywna, myślę, zmiana, która w ogóle nie zakłóca stabilności tego kosza. Druga sprawa, inne uchwyty jak w poprzednich koszach. Jak zauważyliście, główne uchwyty mocujące nogę mają kostki,
w których można regulować ustawienie uchwytu, czyli można je otwierać, że tak powiem, i zamykać, co daje dużo możliwości regulacji. Bardzo pozytywnie oceniam tackę, która znajduje się na dole ramy, perforowaną tackę, w której montuje się kasetę z pokrywą. Ja akurat tej kasety nie używam, no bo do moich zastosowań nie jest potrzebna. Myślę, że spławikowcy, którzy przewożą więcej zestawów, na pewno docenią tą kasetę. W bardzo łatwy sposób ją się tam montuje, w bardzo łatwy sposób się wyciąga. Ale dla mnie ta perforowana tacka to jest taka wygodna, dodatkowa półeczka na stanowisku. Ja ją wykorzystuję za każdym razem, jak łowię. Tam zawsze znajduje się miska, która służy mi do mieszania zanęty, ewentualnie zapasowe koszyczki zanętowe. Kolejnym elementem, bardzo istotnym, ja co prawda z niego nie korzystam, bo mam wrażenie, że ten kosz został uszyty na miarę dla mnie, czyli ja siedząc mam tutaj mniej więcej kąt prosty w kolanach, natomiast wędkarze wyżsi, którzy chcieliby zaadoptować ten kosz do swojego wzrostu, w innych koszach musieliby dokupywać kasety, żeby podwyższyć siedzenie. Sam tak kiedyś robiłem, jak miałem za niski kosz, trzeba było dołożyć troszkę kaset, żeby wygodnie siedzieć. Natomiast w tym koszu nie jest to potrzebne, bo konstruktorzy tak rozwiązali ten temat, że ramę można podnieść. Rama na pierwszy rzut oka jest tak jakby scalona z podnóżkiem, natomiast to tylko tak wygląda, bo podnóżek tak jakby przymocowany jest do nóg niezależnie, czyli możemy tą ramę podnieść nad podnóżek i dopasować odległość od siedziska do podnóżka tak, żeby nam było wygodnie, żeby pasowało do naszego wzrostu. Szuflady działają bardzo płynnie, bardzo wygodnie je się wysuwa i to też ciekawostka dla tych, którzy lubią mieć porządek w szufladach. Do tych szuflad pasują wkładki do szuflad, które już wcześniej Preston miał w swojej ofercie, dzięki którym możemy uporządkować to, co mamy w tych szufladach. Drobnym, ale myślę bardzo istotnym usprawnieniem w koszach wędkarskich jest otwór, który znajduje się na przedniej belce wysuwanego podnóżka, w którym montuje się kruciec, który znowu należy wkręcić w siatkę. Dzięki temu, gdy jesteście na rybach, wystarczy zarzucić siatkę do wody, kruciec włożyć w specjalny otwór w belce i mamy siatkę między nogami, można powiedzieć, przygotowaną do wpuszczania ryb. Po zakończeniu wędkowania nie trzeba tego krućca odkręcać od siatki, bo jest na tyle krótki, że nie przeszkadza w czasie transportu siatki. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem tego kosza, jego funkcjonalnością i no mam wrażenie, że się dogadujemy i będzie mi ten kosz bardzo długo służył. Teraz już wiecie wszystko o koszach Absolut 5G. Który wybieracie? Napiszcie w komentarzu. Ja zostaję przy swoim. Do zobaczenia w następnym filmie. Panie, ja tu pola nie mam, antena mi wysiadła. Dzień dobry, chciałem zgłosić reklamację, bo wie pan, bo ja kupiłem se tą anteną, ten kosz, wie pan. Tą 5G. I dzwonię do szwagra, panie, a tu nie ma normalnie internetu, bo mu chciałem zdjęcie wysłać.